Serdecznie zapraszam do odcinka 81 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 18. W poprzednim, 80. odcinku opowiedziałem o Rzymianach sefardyjskich. W tym odcinku opowiem o edykcie z Alhambry. W czasie pobytu w Hiszpanii Sefardyjczycy byli lojalni wobec panujących wówczas władców i zapewniano im przywileje, ale niekiedy musieli nosić żółte oznaki oraz mieli zakaz mieszkania z chrześcijanami i spożywania z nimi posiłków. Jednakże władcy zezwalali Sefardyjczykom na zajmowanie stanowisk w urzędach publicznych, jak również trudnienia się handlem czy rzemiosłem. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, najwięcej przywilejów Sefardyjczycy uzyskali za panowania Maurów. Dla wyjaśnienia, przodkowie Maurów, Numidyjczycy, pochodzili z Numidii, historycznego państwa Berberów w północnej Afryce. Jako niewielkie państewko prowadzili handel z Kartaginą. Kartagina walczyła z Republiką Rzymską podczas tzw. wojen punickich. Powodem wojen punickich były spory o wpływy polityczne i gospodarcze w zachodniej części Morza Śródziemnego. Numidyjczycy stawali zarówno po stronie Kartaginy, jak i Rzymu. Na przykład w czasie II wojny punickiej król numidyjski Masynissa stał po stronie Rzymian, przyczyniając się do ich zwycięstwa pod Zamą, podczas gdy drugi król numidyjski Syfax wspierał zbrojnie Kartaginę. Największym plemieniem Numidii, prowadzącym koczowniczy tryb życia, byli Maurowie, potomkowie Berberów z północnej Afryki. Ich starożytne królestwo Mauretania znajdowało się na terenach współczesnego północnego Maroka i północno-zachodniej Algierii. Królem Mauretanii był Juba II, którego żoną była Kleopatra Selene II, córka Marka Antoniusza i Kleopatry. Ich syn Ptolemeusz został królem Mauretanii, ale został zabity w 40 roku naszej ery z rozkazu cesarza Kaliguli. Dlatego też prowincje Mauretanii, Tingitana i Cesariensis dostały się pod panowanie Rzymu w 40 roku naszej ery. Berberów atakowały od wschodu armie arabskie i bronili się przed nimi przez ponad 50 lat w wieku VIII, a najsilniejszy opór stawiła Kahina, berberyjska prorokini z Awras. Ostatecznie muzułmanie zapanowali nad całą Afryką Północną. W 711 roku muzułmańscy Maurowie zajęli Hiszpanię, a w ciągu 8 lat podporządkowali sobie prawie cały Półwysep Iberyjski. Maurowie nie prześladowali zbytnio mniejszości narodowych i za ich panowania Hebrajczycy mieli wiele przywilejów. Jednakże sytuacja zmieniła się, kiedy doszło do rekonkwisty, czyli walki chrześcijan, Kastylijczyków, Aragończyków i Portugalczyków o wyparcie Maurów z Półwyspu Iberyjskiego. Rekonkwista zakończyła się w styczniu 1492 roku po ponad 10-letniej wojnie, toczonej przez monarchów katolickich z Grenadą. Jak mówią historycy, podbój Półwyspu Iberyjskiego przez Maurów trwał 21 lat, ale jego rekonkwista, czyli ponowne odzyskanie, lat 770. Po przejęciu Grenady przez monarchów katolickich większość muzułmanów i Rzymian musiała opuścić Hiszpanię lub nawrócić się na chrześcijaństwo. Część Rzymian rozpoczęła masowe migracje na tereny górskie lub do Afryki Północnej, a pozostali zdecydowali nawrócić się na chrześcijaństwo, podobnie jak pozostający w Hiszpanii muzułmanie.
31 marca 1492 roku, czyli w 3 miesiące po odbiciu Grenady z rąk Arabów, król Ferdynand i królowa Izabela wydali edykt z Alhambry. W edykcie tym oskarżono Rzymian o usiłowanie na wszelkie sposoby obalenia ich świętej wiary katolickiej i próby odciągania wiernych chrześcijan od ich wiary. Zgodnie z edyktem Rzymianie mieli opuścić Hiszpanię w ciągu 4 miesięcy bez prawa powrotu. Próba powrotu groziła karą śmierci oraz konfiskatą majątku. Natomiast udzielanie pomocy wygnańcom karano konfiskatą własności i pozbawieniem przywilejów. Sefardyjczycy mogli sprzedać lub wymienić dotychczasową własność, ale nie mieli prawa wywozić monet i przedmiotów zakazanych. Czy oskarżenia ujęte w edykcie były bezpodstawne, czy jednak odzwierciedlały wrogie nastawienie Rzymian do religii chrześcijańskiej? Na to pytanie nie muszę chyba odpowiadać, ale jest jeszcze jeden istotny aspekt materialny. Rzymianie, działając na Półwyspie Iberyjskim od stuleci, wykorzystywali odziedziczone po przodkach wrodzone zdolności do handlu i dokonywania operacji bankowych. Poza tym, działając w zamkniętych kręgach, popierając się wzajemnie w zdobywaniu kolejnych szczebli urzędniczych czy stanowisk w aparacie władzy, stanowili bez wątpienia zagrożenie bytu zarówno Hiszpanów, jak i Portugalczyków. Edykt dał im prawo wyboru, czyli spieniężyć nagromadzone majątki lub zmienić wiarę. Wydaje się, że głównym powodem wydania edyktu nie były przekonania religijne Rzymian, ale realne zagrożenie suwerenności i bezpieczeństwa państwa poprzez stopniowe przejmowanie bogactwa i, co za tym idzie, władzy. Co stało się z Rzymianami, którzy opuścili Hiszpanię? Ci, którzy wyemigrowali do Afryki Północnej i Europy Południowo-Wschodniej, mieli zagwarantowane bezpieczeństwo. Wykorzystali to, tworząc rzymskie wspólnoty lokalne, na przykład w Salonikach, Stambule czy Sarajewie. Poza tym niektórzy przeprowadzili się do Portugalii, gdzie nie byli prześladowani. Dopiero w 1497 roku król Portugalii Manuel I Szczęśliwy nakazał Rzymianom przejść na wiarę katolicką lub opuścić Portugalię do października 1497 roku. Sefardyjczycy różnią się od Aszkenazyjczyków językiem ladino, wywodzącym się ze średniowiecznego dialektu hiszpańskiego, podczas gdy Aszkenazyjczycy używają jidysz. Odmiennie też traktują kabałę, filozofię i różnią się stylem modlitwy. Mają w Izraelu swojego naczelnego rabina i stanowią tam około 55% ludności. Do Sefardyjczyków zalicza się również Mizrachijczyków, czyli Rzymian zamieszkujących państwa arabskie w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej oraz na Kaukazie. W 1869 roku Hiszpania zmieniła politykę w stosunku do pozostałych w kraju Sefardyjczyków, udzielając im prawo do kultywowania ich religii, a z powodu masowego napływu rosyjskich i marokańskich Rzymian w 1909 roku zniesiono zakaz budowania synagog. W 1924 roku każdy Sefardyjczyk mógł starać się o obywatelstwo hiszpańskie. W czasie II wojny światowej wielu Rzymian z Europy Środkowej znalazło tymczasowe schronienie w Hiszpanii. Edykt z Alhambry został formalnie odwołany 16 grudnia 1968 roku i współcześnie żyje w tym kraju
około 40 000 Rzymian. Skąd pochodzili Rzymianie sefardyjscy? Niektórzy naukowcy twierdzą, że Sefardyjczycy są potomkami Arabów, Berberów i Europejczyków, którzy zamieszkiwali tereny Afryki Północnej i przyjęli judaizm przed XII wiekiem naszej ery. Natomiast izraelscy historycy Shlomo Sand oraz Paul Wexler uważają, że nie są oni powiązani z Rzymianami zamieszkującymi tereny dzisiejszego Izraela w czasach biblijnych. Jednakże odmiennego zdania są Harry Ostrer i Karl Skorecki, wskazujący na wspólne korzenie Sefardyjczyków i Aszkenazyjczyków. Warto również postawić pytanie, co stało się z pozostałymi Sefardyjczykami w Hiszpanii, kiedy większość z nich opuściła ten kraj. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 81, w którym opowiedziałem o wygnaniu Sefardyjczyków z Hiszpanii i edykcie z Alhambry. Serdecznie zapraszam do odcinka 82 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 19.